Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Otoneurologia Praktyczna. W dzisiejszym odcinku wracamy do tematu manewru Epley'a. Manewr Epley'a jest znanym i cenionym manewrem służącym do leczenia łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy pochodzących z kanału tylnego. Ale dzisiaj skupimy się na aspektach technicznych, na błędach, na niepowodzeniach, czyli co spowodować może, że manewr prowadzi do braku sukcesu, czyli niepowodzenia, czyli jak unikać pewnych błędów i zagrożeń po to, żeby manewr był skuteczny i żeby pomógł choremu. Wiemy z literatury, że manewr Epley'a jest bardzo skuteczny. Jego skuteczność sięga między 85 a 95%. Jest to bardzo wysoko. Jeśli w medycynie coś ma tak dużą skuteczność, to uznaje się to za bardzo dobrą terapię. Z własnej praktyki mogę potwierdzić na podstawie setek chorych z łagodnymi napadowymi położeniami zawrotami głowy, że rzeczywiście manewr Epley'a dobrze wykonany, prawidłowo charakteryzuje się wysoką skutecznością już często za pierwszym razem. Dlatego warto zwrócić uwagę na błędy, które często popełniają pacjenci, próbując sami sobie pomóc w domu, czyli czego unikać, co robić, na co zwracać uwagę, żeby wszystko było dobrze. Troszkę wstępu. John McNulty Epley opracował swój słynny manewr na początku lat 80. Pierwszą publikację opublikował w roku 1982. Spotkała się ta publikacja z dużą z takim brakiem aprobaty, brakiem akceptacji ówczesnego środowiska medycznego, ponieważ ówczesna medycyna była zachuśnięta chirurgią, farmakologią i praktycznie nikt nie wierzył, że jakiś prosty manewr, można powiedzieć ćwiczenie, może kogokolwiek wyleczyć z zawrotów głowy. Minęło 10 lat, rok 1992. John Epley opublikował swój drugi artykuł, w którym zebrał już długoletnie swoje obserwacje, doświadczenia i udowodnił, że ten manewr jest rzeczywiście skuteczny. I to był przełom. Od tego czasu świat zaakceptował manewr Epley'a jako podstawowy manewr w leczeniu łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy pochodzących z kanału tylnego. Jako dla utrwalenia przypomnę, że alternatywą dla manewru Epley'a w leczeniu otolitów z kanału tylnego jest manewr Zemonta oraz manewr półsalta. Ten ostatni najmłodszy, bo opracowany w roku 2012, stosunkowo jest mniej popularny, dlatego że istnieje dosyć relatywnie krótko. A teraz dla przypomnienia zrobimy jeszcze raz manewr Epley'a. Pokażę tutaj, jak to wygląda w praktyce. To jest nasza pacjentka. Pacjentka teraz musi zająć pozycję siedzącą na leżance. Ciało musi być wycelowane może delikatnie jeszcze do tyłu, delikatnie, kilka centymetrów, dobrze. Musimy tak ustawić pacjentkę, żeby po położeniu się głowa wystawała poza krawędź leżanki. Jest to bardzo ważne, ponieważ tą głową później będziemy obracać. Załóżmy, że zajęta jest strona lewa. Czyli w pierwszym etapie obracamy głowę pacjentki o 45 stopni w lewą stronę w ten sposób i następnie szybkim ruchem pociągamy pacjentkę, żeby położyła się na plecach z głową cały czas skręconą w lewą stronę i odgiętą do tyłu i w dół poniżej poziomu leżanki o 30 stopni. To jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć, głowa leży poniżej poziomu leżanki, jest skręcona o 45 stopni od pionu. W tej pozycji pacjentka przebywa przez 2 minuty. W drugim etapie odwracamy głowę w prawą stronę. To jest lustrzane odbicie pierwszej strony. Pierwszej pozycji. W tym wypadku głowa leży skręcona o 45 stopni w prawą stronę, 45 stopni od pionu. Ale proszę zwrócić uwagę, cały czas jest wygięta do tyłu poniżej poziomu leżanki. I to jest bardzo ważne, zaraz powiem dlaczego. W trzeciej pozycji pacjentka obraca się całym ciałem na prawy bok, a głowa ustawiona jest w ten sposób, żeby patrzeć pod kątem 45 stopni w podłogę. Dobrze, to jest trzecia pozycja. W tej pozycji pacjentka przebywa przez kolejne 2 minuty. Następnie podkurcza nogi, opuszcza nogi na podłogę i pionizuje się szybko
do pozycji pionowej, ale proszę zwrócić uwagę, cały czas głowa pozostaje w tym skręcie o 45 stopni w prawą stronę. Dopiero kiedy pacjentka już siedzi, można po chwili głowę wyprostować i odpocząć. Dobrze, tak wyglądał manewr Apleya. A teraz omówimy sobie, jakie aspekty techniczne mogą wpłynąć na brak powodzenia, czyli co może pójść nie tak w manewrze Apleya. Pierwszy błąd, który popełniają najczęściej pacjenci, to jest wybranie niewłaściwej strony, czyli jeśli zajęta jest strona prawa, czyli prawe ucho, to trzeba zacząć od prawego ucha. Jeśli lewe ucho, to trzeba zacząć od lewego ucha. Jeśli zrobimy to odwrotnie, to z całą pewnością manewr się nie uda, nie będzie sukcesu, pacjent nadal będzie miał zawroty głowy. Zaraz pokażę to na modelu diagnostycznym, dlaczego to tak działa. No załóżmy, że to jest nasz pacjent i ma zajęty kanał lewy, czyli ten, a zrobimy mu manewr na stronę prawą. Skręcamy głowę w prawą stronę, kładziemy pacjenta na plecy z głową skręconą w prawą stronę, odgiętą do tyłu, potem skręcamy w lewo i potem znowu skręcamy w lewo do podłogi. I proszę zobaczyć, to jest nasz lewy kanał. Wszystkie otolity zamiast przejść do przedsionka, schować się, cofnęły się, doszło do refluksu otolitów i znajdują się obecnie w osklepku kanału półkolistego, czyli totalna porażka. Otolity cały czas są w kanale i pacjent cały czas ma zawroty głowy. Czyli właściwa strona. To jest pierwszy i najważniejszy, najczęściej popełniany przez pacjentów błąd, czyli robienie manewru od niewłaściwej strony. Drugi błąd, czyli drugi aspekt techniczny, na który trzeba zwrócić uwagę, to właściwy kanał. Tak jak wspomniałem, manewr Apleya jest skuteczny w leczeniu otolitów w kanale półkolistym tylnym i tylko w tym kanale. Natomiast nie działa na kanały boczne i nie działa na kanał przedni. W związku z tym pacjent powinien mieć pewność jakąś, że zajęty jest kanał tylny. Tutaj akurat ten błąd zdarza się o tyle rzadziej, że tak de facto kanał półkolisty tylny jest najczęściej zajętym kanałem półkolistym ucha wewnętrznego, więc prawdopodobieństwo, że będzie to kanał boczny albo przedni, jest znacznie mniejsze niż prawdopodobieństwo, że to będzie kanał tylny, więc często nawet jeśli pacjenci nie wiedzą i robią manewr ciemno, to często się udaje. Kolejny aspekt techniczny, na który trzeba bardzo zwrócić uwagę, to wygięcie głowy do tyłu, kiedy pacjentka już leży. Widzieli Państwo, że kiedy pacjentka leżała już na płasko, to wygiąłem tą głowę poniżej poziomu leżanki o 30 stopni. To ma też duże znaczenie, pokażę na modelu diagnostycznym dlaczego. Proszę zobaczyć, jeśli pacjent leży tylko na płasko, bez wygięcia, to otolity są tutaj, a jeśli wygnę dodatkowo głowę o 30 stopni, w dół do podłogi, to otolity się przesuwają fizycznie o kilka centymetrów w modelu diagnostycznym, ale w prawdziwym kanale półkolistym o kilka milimetrów bliżej ujścia nieosklepkowego kanału półkolistego, czyli przemieszczałem się dalej, bardziej w głąb kanału w kierunku ujścia. Dlatego zwiększamy szansę powodzenia i skuteczności manewru przy tym wygięciu. No, tutaj niestety to wygięcie spotyka się często, jakby tutaj dochodzi do zderzenia teorii z praktyką, ponieważ na łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy często chorują osoby starsze, które mają zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i ograniczoną ruchomość, sztywność tego kręgosłupa, więc u takiej osoby starszej nie zawsze możemy w pełni wygiąć kręgosłup, albo tylko częściowo, albo wcale i w ten czas manewr Apleya może być mniej skuteczny. Możemy w ten czas manewr powtórzyć, ewentualnie wykonać jakiś manewr alternatywny. Dobrze, kolejny aspekt techniczny to właściwe kąty. Widzieli Państwo, że takim kątem, który dominował tutaj podczas wykonywania manewru Apleya, był kąt 45 stopni. Najpierw głowa była skręcona o 45 stopni w stronę zajętego ucha, potem gdy leżała nadal była skręcona o 45 stopni od pionu, potem była przekręcona o 90 stopni do przeciwległej pozycji, w której była skręcona o 45 stopni znowu od pionu, tylko że w drugą stronę. Dalej był ruch o 90 stopni, obrót w stronę niezajętego ucha.
i w ten czas głowa znowu patrzyła w stronę podłogi pod kątem 45 stopni, czyli znowu to 45 stopni. Czyli jest to taki właściwy kąt, który trzeba zachować. Oczywiście nikt nie ma w oczach jakiejś miarki czy kątomierza, nie trzeba tego tam wyliczać, mierzyć, ale zrobić to orientacyjnie i jeśli to zrobimy tak orientacyjnie i porządnie, to jak najbardziej te kąty zostaną zachowane i manewr będzie skuteczny. Kolejny, piąty aspekt techniczny, na który musimy zwrócić uwagę, to czas przebywania pacjentki czy pacjenta w danej pozycji. Powinien według założeń oryginalnej metody wynosić między 30 a 60 sekund. Czyli dosyć długo. Dlaczego? Bo otolity potrzebują troszkę czasu, żeby spłynąć w tej gęstej endolimfie, mają swoją bezwładność. Poza tym nie wiemy nigdy, czy jest jeden otolit, 2, 10, czy też kilkadziesiąt, jaką wielkość mają, więc muszą mieć czas. Ja osobiście ten czas jeszcze wydłużam i pozostawiam pacjenta w poszczególnych pozycjach nawet do 2 minut. I to się sprawdza. Rzeczywiście manewr jest bardzo skuteczny, jeśli ten czas troszeczkę wydłużymy ponad ten standardowy, który jest zalecany dla manewru Eplaya. Dobrze, a teraz jakie zagrożenia wiążą się z manewrem Eplaya? Pierwsze takie zagrożenie to to, że manewr Eplaya i manewr Dix-Hallpike'a, bo manewr Dix-Hallpike'a diagnostyczny to jest jakby pierwszy krok manewru Eplaya, one są takie same. Bardzo maksymalizują zawroty głowy, czyli nasilają zawroty głowy. Dla pacjenta jest to czasami uczucie bardzo silne, można powiedzieć. Te zawroty wprawiają pacjenta nierzadko w jakiś lęk. Pacjenci mają wrażenie, że czasami jakby zapadają się w jakąś czarną otchłań. Różne są odczucia. Czasami nawet może dojść do mdłości. Dlatego generalnie założenia manewr Eplaya powinniśmy robić w asyście drugiej osoby. Najczęściej kogoś, kto to potrafi, czyli lekarza albo fizjoterapeuty, który zajmuje się właśnie leczeniem łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy. Są dwie pozycje do wyboru. Albo tak jak pokazałem przed chwilą, lekarz stoi za pacjentem, trzyma za głowę od tyłu i kładzie pacjenta czy pacjentkę do tyłu, ale jeszcze można zrobić manewr asystując pacjentowi z boku i zaraz pokażę, jak to wygląda. Ta pozycja, też ma swoją zaletę taką, że stoimy tutaj z boku pacjentki, załóżmy, że zajęty jest kanał lewy, skręcamy głowę w lewą stronę, i w ten sposób pacjentka może chwycić mnie za łokieć i trzymać się. W ten sposób ma taką dodatkową stabilizację i dodatkowe wsparcie. Czuje się po prostu pewnie, kiedy poczuje zawrót głowy, ma się fizycznie czego podtrzymać. I dalej kładziemy pacjentkę na plecy, głowa wygięta do tyłu i skręcona w lewą stronę. Potem po 2 minutach w prawą stronę i potem po 2 minutach na prawy bok. Głowa patrzy do podłogi pod kątem 45 stopni, nogi zginamy w kolanach, spuszczamy na podłogę, pionizujemy się i dopiero w ostatniej fazie głowa wyprostowana. Czyli widzieli Państwo, że ta asysta może stać z 2 stron, albo od tyłu, albo od boku. I każda strona ma swoje wady i zalety, ale w sumie to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby manewr Eplaya wykonać we właściwych płaszczyznach, właściwych kierunkach, z właściwymi kątami i tak dalej, jakby uwzględniając te aspekty, które powiedziałem. Drugie zagrożenie jest takie, że czasami może dojść do refluksu otolitów, czyli cofania się otolitów. Pierwsza taka sytuacja, kiedy może do tego dojść, to właśnie sytuacja z tym wygięciem. Jeśli niedostatecznie wygniemy głowę do tyłu poniżej poziomu leżanki, to, jeszcze raz pokażę na modelu diagnostycznym, to część otolitów może wrócić z powrotem do osklepka, czyli to wygięcie do tyłu daje nam większą szansę, że otolity będą przechodzić dalej w kierunku nieampułkowego końca kanału i do ujścia. Czyli to jest jedna sytuacja, a druga sytuacja, kiedy może dojść do refluksu otolitów, na szczęście zdarza się to rzadko, ale istnieje takie nieduże ryzyko, jest takie,
kiedy pacjent jest już po wykonanym manewrze Eplaya, manewr jest skuteczny i chce zaraz po, bez żadnej przerwy, wykonać drugi manewr Eplaya bądź manewr Dix-Hallpike'a po to, żeby sprawdzić, czy są otolity jeszcze w kanale półkulistym tylnym. I taka sytuacja wiąże się z takim pewnym ryzykiem, że otolity, które już weszły do przedsionka, są w łagiewce, ale są blisko ujścia i ponowne położenie się pacjenta na plecach może się wiązać z takim ryzykiem, że one spadną z powrotem do kanału półkulistego tylnego, dojdzie do nawrotu objawów. Co więcej, ten refluks otolitów może się jakby dokonać nie tylko do kanału półkulistego tylnego, ale również przedniego, jak i bocznego. Jeszcze raz pokażę na modelu diagnostycznym. Proszę zobaczyć, jeśli wygniemy pacjenta do tyłu, to otolity znowu mogą spaść do kanału półkulistego tylnego, do przedniego i do bocznego. Ten model diagnostyczny może nie jest taki bardzo dokładny, to jest bardziej taki schematyczny model, ale w rzeczywistości kanał półkulisty tylny i przedni odchodzi od przedsionka jedną odnogą, tak zwaną odnogą wspólną. Dopiero po jakimś czasie ta odnoga rozwidla się na kanał przedni i tylny. Natomiast kanał boczny, jego ujście niampółkowe w rzeczywistości jest bliżej, gdzieś tutaj, w pobliżu ujść niampółkowych kanału półkulistego tylnego i przedniego. Dobrze, takie tutaj były zagrożenia, a jak uniknąć tego zagrożenia, zwłaszcza tego drugiego, kiedy otolity mogą wpaść z powrotem po wykonaniu manewru Eplaya? No, trzeba, zaleca się, żeby zrobić jakąś małą przerwę. Jeśli chcemy zrobić drugi manewr Eplaya albo drugi manewr albo manewr Dix-Hallpike'a, to staramy się nie robić tego od razu, tylko po jakiejś przerwie. Zaleca się nawet przerwę 15-minutową pomiędzy manewrami i to daje szansę tym otolitom dobrze ułożyć się w przedsionku, żeby one nie spadły z powrotem do kanału przy ponownym położeniu się na plecy. Dobrze, a teraz na koniec tego filmu praktyczne rady dla pacjentów, którzy wyleczyli się manewrem Eplaya. Praktyczne rady na tydzień czasu po wykonaniu manewru, co robić, czego nie robić, czego unikać, jak się zachowywać, żeby nie sprowokować nawrotu. No zaraz po manewrze Eplaya jakieś 10 minut najlepiej nie kłaść się na płasko, pozostać w pozycji albo stojącej z głową wyprostowaną, albo w pozycji siedzącej z głową wyprostowaną. Unikać szybkich, gwałtownych ruchów głową, żeby nie wstrząsać tym przedsionkiem, żeby nie wytrząsnąć tych otolitów do kanału z powrotem. Nie wracać samodzielnie, to znaczy nie prowadzić samochodu w drodze do domu po manewrze Eplaya. Drugie zalecenie jest bardzo ważne, to chyba najważniejsze zalecenie, jakie może być po manewrze Eplaya, jest takie, że pacjent powinien spać wysoko, unikać pozycji na płasko. Tak naprawdę ten kąt spania powinien wynosić 45 stopni, czyli mniej więcej tak. Ponieważ jeśli śpimy na płasko, to ryzykujemy nawrót otolitów. Zaraz pokażę na modelu, jak to wygląda. Proszę zobaczyć, jeśli pacjent śpi na płasko, to te kanały półkuliste tylne ustawiają się pionowo. Jest wysokie ryzyko, że otolity wpadną do nich z powrotem. A jeśli tylko zwiększymy kąt spania, podniesiemy głowę o 45 stopni do góry, to nagle ujścia niampółkowe kanałów półkulistych tylnych znajdują się wysoko. No i otolity siłą rzeczy już tutaj się nie dostaną, bo musiałyby podskoczyć, co jest niemożliwe. Na otolity działają przecież siły grawitacji, więc one już tutaj nie podskoczą. Natomiast w tej pozycji jak najbardziej pod wpływem grawitacji mogą dostać się do kanałów. Dlatego zaleca się spać się wysoko. Może to być jakiś fotel z rozkładanym, regulowanym oparciem bądź jakieś wysokie poduszki. Kolejne zalecenia odnośnie ćwiczeń, ruchów głowy. Unikać ćwiczeń, gdzie wykonujemy szybkie ruchy głowy, ponieważ szybkie ruchy głowy mogą powodować wytrząsanie otolitów. Unikać takich ćwiczeń jak przysiady, skłony do przodu, ćwiczenia dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego. Unikać pływania kraulem. Dlaczego? Ponieważ pływanie kraulem powoduje takie naprzemienne obrotowe ruchy głową w prawo i w lewo i to też oczywiście sprzyja wytrząsaniu i wypadaniu otolitów. I unikać dla osób, które ćwiczą jogę, unikać pozycji z głową w dół, ponieważ to też stwarza duże ryzyko wypadnięcia otolitów.
Kolejne zalecenie dla mężczyzn, którzy się golą. Jeśli się golą, to nie powinni odchylać głowy tak mocno do tyłu w ten sposób, żeby golić się tutaj pod brodą, tylko głowa z tułowiem muszą tworzyć jedną linię. Najwyżej można się pochylić w całości do przodu w ten sposób, ale nie odchylać głowy do tyłu. Kolejne zalecenia. Nie należy sięgać przedmiotów gdzieś z wysokiej półki, czyli nie robić czegoś takiego, ponieważ odchylenie znowu głowy do tyłu prowokuje otolity do nawrotu. Też tak samo nie zapuszczać na przykład kropli do oczu czy do nosa z takim odchyleniem głowy do tyłu, to też jest ryzykowne. Nie pochylać się głęboko do przodu, czyli na przykład jeśli coś mi spadnie, bym chciał to podnieść z podłogi, czy też mycie głowy nad wanną w takim głębokim pochyleniu też jest przeciwwskazane. Kolejne rzeczy, których trzeba unikać przez pierwszy tydzień, to wizyty u fryzjera, kosmetyczki i stomatologa. Dlaczego? Ponieważ jeśli zabiegi, które u tych trzech profesjonalistów odbywają się często w pozycji leżącej, takiej przedłużonej, z pozycją z wyciągniętą do tyłu głową, no to plus do tego dochodzą wibracje, na przykład u fryzjera, kiedy fryzjer myje głowę cały czas tą głową ruszając, albo tym bardziej u stomatologa, kiedy dochodzi do borowania i borowanie wprawia wibracje kości czaszki, no to jest to sytuacja plus przedłużona pozycja leżąca z głową odchyloną do tyłu. Jest to sytuacja, która wybitnie stwarza ryzyko nawrotu otolitów, więc takich sytuacji trzeba unikać przez tydzień czasu, przynajmniej po udanym manewrze Epleya. U osób, zwłaszcza panów, którzy pracują w branży na przykład remontowo-wykończeniowej, sytuacja taka, kiedy oni na przykład odchylają głowę i szpachlują albo malują sufit długo, jest to taka sytuacja, która wybitnie sprzyja wpadaniu otolitu i jakby już niejednego takiego pacjenta, który pracował w ten sposób, leczyłem. Masaż kręgosłupa szyjnego też nie jest zalecany, ponieważ pacjent leży płasko, tym razem na brzuchu. Masażysta, masując ten kręgosłup, cały czas rusza kręgosłupem, ale i też pośrednio głową. Ta głowa cały czas pracuje, sprzyja to wytrącaniu się otolitów, wypadaniu, więc unikać masażu kręgosłupa szyjnego w okresie bezpośrednio po skutecznym wykonaniu manewru Epleya. Jeśli chodzi o to spanie z wysoką uniesioną głową, powinno trwać przynajmniej 4 dni po wykonaniu manewru Epleya. Jeśli ktoś wykonuje ćwiczenia Brandta-Darroffa, to też musi odczekać jakiś czas po wykonaniu manewru Epleya, kilka dni najlepiej, żeby nie robić tego od razu. Dobrze, podsumowując, widzieliśmy, jakie najczęstsze błędy podczas wykonywania manewru Epleya, jakie zagrożenia mogą prowadzić do niepowodzenia, mimo że jest to manewr bardzo skuteczny, bardzo bezpieczny dla chorego, to jeśli wykonamy go w sposób jakiś nieprawidłowy, z błędami, no to po prostu pacjentowi nie pomożemy. Pocieszające jest to, że nawet jeśli pacjentowi nie pomożemy, to raczej mu nie zaszkodzimy, ponieważ manewr jest bardzo bezpieczny i nawet jeśli coś zepsujemy, zrobimy coś w niewłaściwy sposób, niezgodnie ze standardami, to pacjentowi nie pomożemy, dalej będzie miał zawroty głowy, ale przynajmniej mu nie zaszkodzimy. Mam nadzieję, że ten film pomoże Państwu w prawidłowym wykonywaniu manewru Epleya. Życzę dużo zdrowia, dziękuję za uwagę i do widzenia.